Pomyślałam sobie, że skoro odcinki Semilac Expert ogląda tak gigantyczna rzesza osób, warto by wykorzystać ten fakt i przygotować odcinek, który skierujemy specjalnie i bezpośrednio do Waszych klientek, czyli do nosicielek lakierów hybrydowych. Zapraszam bardzo serdecznie. Mimo że edukuję branżę paznokciową od wielu lat i udzielam się na wszystkich możliwych polach, czyli w internecie, prasie branżowej, telewizji i kongresach kosmetycznych, cały czas dostrzegam gigantyczne braki wiedzy na temat zabiegów, które wykonujemy. Panuje ogromna ilość mylnych poglądów, mitów, nieprawdziwych doniesień, które sprawiają, że klientki nie do końca wiedzą, czego mogą się spodziewać po wizycie w salonie stylizacji paznokci. Dlatego ten odcinek spokojnie możecie udostępnić na swoich prywatnych lub firmowych profilach, bo dzięki niemu Wasze klientki będą miały pewność, że trafiły w dobre ręce. Bo wierzę głęboko, że niemal wszystkie nasze Semigirls stosują się do poniższych zaleceń. A zatem, droga klientko, czego spodziewać się po dobrym salonie stylizacji paznokci i czego oczekiwać od swojej klientki, a czego mimo najszczerszych chęci nie zawsze uda się wykonać? Już wymieniam. Nasze ręce stanowią najważniejszą drogę przenoszenia drobnoustrojów. Higiena dłoni jest więc podstawowym postępowaniem w zapobieganiu zakażeniom. Dlatego Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, by zwracać szczególną uwagę na to, czy w toalecie salonu kosmetycznego znajduje się dozownik zawierający mydło w płynie, dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użycia. Żadne tam ręczniczki frotte ozdobione okolicznościowym wzorkiem w renifery. Ważne jest, by manikurzystka przed usługą umyła ręce i o to samo poprosiła Ciebie. Następnie obie powinnyście nałożyć preparat do dezynfekcji. Może on przybierać różne formy, w żelu, sprayu albo piance, grunt, by został obficie zaaplikowany i wmasowany do całkowitego wchłonięcia. Jeśli stylistka zabiera się do pracy i nie jest odziana w sterylne, jednorazowe rękawiczki, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Raz, dwa, prędziutko. Być może Ty jesteś zdrowa, być może ona również, ale tego dnia przyjęła jeszcze kilka klientek. Naprawdę chcesz ryzykować swoim zdrowiem? Jest coś cenniejszego niż Twój stan zdrowia? Nie wydaje mi się. Istnieją obecnie na rynku znakomitej jakości rękawiczki nitrylowe, w których pracuje się wygodnie i komfortowo, więc tłumaczenie stylistki, że rękawiczki utrudniają jej pracę, nie ma racji bytu. Grzybica, bakteria Pseudomonas, wirus brodawczaka, wirus HPV, HCV, HIV nie będą patrzeć na widzimisię Twojej stylistki. To podstawowa bariera ochronna, która musi być stosowana. A poza tym, po 2 godzinach wzajemnych przytulanek Wasze dłonie będą spocone, śliskie i totalnie nieprzyjemne w dotyku. Osobiście nie chciałabym być narażona na takie doznania. To jeszcze jedno zagadnienie z gatunku bezpieczeństwa. Zwracaj uwagę na wygląd stanowiska pracy. Biurko powinno lśnić czystością. Serwety lub ręczniki leżące na blacie powinny być jednorazowe i natychmiast utylizowane. Cążki, dłutka, kopytka, frezy bezwzględnie muszą być poddane procesowi sterylizacji w autoklawie. W praktyce oznacza to, że stylistka powinna je odpakować przy Tobie z takiego oto plastikowego opakowania. Bezwzględnie jednorazowy musi być także pilnik do paznokci. Może być on pakowany w jednorazowy woreczek, ale wcale nie musi. Jego stan spokojnie ocenisz gołym okiem. Jeśli pilnik jest poszarpany, ma starty napis lub wręcz jest zapylony, nie pozwól się nim dotknąć. Natychmiast zażądaj innego. Używanie brudnych narzędzi to bowiem prosta droga do poważnych komplikacji zdrowotnych. Ręce umyte. Zabieg już się rozpoczął, a Ty co chwila posykujesz z bólu? Bolało odsuwanie skórek, piekło frezowanie, przy wycinaniu cążkami poleciała krew, bardzo nieprzyjemne było podkładanie szablonów, a przy piłowaniu kształtu stylistka poszarpała Ci całe wały okołopaznokciowe? Tak być nie powinno, absolutnie nie. Każdą z tych czynności można wykonać bezboleśnie, to tylko kwestia dobrej techniki pracy. Jedyny moment, w którym rzeczywiście możesz coś czuć, to etap polimeryzacji w lampie UV. Przy cienkiej i wrażliwej płytce aplikacja żeli z dużą ilością fotoinicjatorów może być bolesna, ale i na to mamy sposoby. Można zmniejszyć moc lampy albo układać rękę w pewnym oddaleniu od urządzenia, tylko w obrębie światła. Wtedy polimeryzacja przebiegnie wolniej, a klientka nie będzie odczuwała tego nieszczęsnego parzenia. Natomiast gdyby stylistka upierała się, że to musi boleć, inaczej się nie da,
to rada jest tylko jedna. Sugerowałabym zmienić stylistkę. Jeśli stylistka kurczowo trzyma się tylko jednej metody stylizacji, może delikatnie zaproponuj jej doszkolenie. Nie ma bowiem metody modelowania, która byłaby odpowiednia dla wszystkich. Tak jak nie ma kremu do twarzy i szamponu do włosów, które spełniałyby oczekiwania wszystkich kobiet, tak i nie ma zabiegu, który byłby uniwersalny. Są sytuacje, w których najlepiej sprawdzi się elastyczna baza hybrydowa, a są klientki, dla których zaleciłabym twardy żel. W niektórych przypadkach idealnym rozwiązaniem jest jedynie utwardzenie naturalnej płytki, a czasami to przedłużenie na szablonie da zbawienny i wyczekiwany efekt. Stylista nie może więc zamykać się na jedną, jedyną metodę modelowania, bo to świadczy o brakach w jego umiejętnościach. Oczywiście, każdy z nas ma swoje ulubione triki, produkty i materiały, ale nie można ich stosować w przypadku każdej klientki, która przekroczy próg naszego salonu. Jeśli klientka od pół roku narzeka na łamiące się paznokcie albo podpowietrzanie się masy, a stylistka z uporem maniaka pracuje identycznymi produktami i metodami, to chyba dalsza współpraca nie ma sensu. Drodzy widzowie, jeżeli ktoś bazuje na marketingu strachu i wmawia Wam, że tylko jedna metoda jest nieszkodliwa, a wszystkie inne niszczą płytkę paznokcia, to znaczy, że kłamie. Według wszelkich znanych nam obecnie wyników badań naukowych, popularne metody modelowania paznokci szkodliwe nie są. Jeśli płytka po zabiegach stylizacji uległa uszkodzeniu, to jest to niestety wina stylisty albo klienta, który samodzielnie zgryzał lub zdzierał sobie produkt z płytki paznokcia. Prawo obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych jest naprawdę restrykcyjne, dlatego gdyby istniał cień ryzyka, że materiały te są szkodliwe, nigdy nie zostałyby dopuszczone do obrotu. I dlatego tak ważne jest, by wybierać salony pracujące na wiarygodnych markach. Jeśli Twoja stylistka pracuje na produktach kupionych za $2 na zagranicznym portalu aukcyjnym, to nie oczekuj wybitnej jakości i bezpieczeństwa. My, styliści, bardzo się cieszymy, gdy klientka przychodzi na zabieg przygotowana i przedstawia swoje koncepcje i pomysły na zdobienie. Generalnie nie stanowi to dla nas większego problemu, żeby inspirować się cudzymi pracami. Ale właśnie, inspirować, a nie kopiować od A do Z. Bo dla każdego artysty będzie to naprawdę emocjonalnie bolesne. Poza tym miejmy świadomość, że nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% odwzorować wzór, jaki widzimy na zdjęciu. Wymagałoby to identycznych ozdób, kolorów, narzędzi, a tych często nie jesteśmy w stanie ocenić na fotografii. Poza tym zdjęcia publikowane w internecie bardzo często przekłamują rzeczywistość i pokazują efekt nieco inny niż w realu. Wchodząc do salonu odruchowo rozglądacie się po ścianach, szukając potwierdzenia kwalifikacji stylistki? Zmartwię Was nieco. Certyfikaty ukończenia szkoleń mają w Polsce wartość jedynie o charakterze sentymentalnym. Są to pamiątki bez żadnego prawnego umocowania. Nie ma bowiem zawodu stylisty paznokci, dlatego salon może obecnie otworzyć każdy. Szkoleniowcem może zostać każdy. Stąd ściana pełna plakatów wcale nie musi być potwierdzeniem umiejętności stylisty. Owszem, firma Semilak podjęła próbę uporządkowania rynku poprzez włączenie kwalifikacji rynkowej stylista paznokci do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Ale z uwagi na opór branży, prace w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na razie nie przyniosły żadnych wymiernych rezultatów. Zakładając, że Twoja stylistka paznokci jest fantastyczną profesjonalistką, która dba o wszystkie wymienione tutaj szczegóły, to brawo, cieszę się razem z Tobą. Ale mam nadzieję, że jest dla Ciebie zrozumiałe, że taki zabieg nie może kosztować 20 zł, ani 30, ani nawet 40. Dobre produkty, szkolenia, autoklaw, pochłaniacz pyłu, ubezpieczenie, środki dezynfekcji – to wszystko kosztuje, dlatego miejmy świadomość, że salony oferujące wysokiej jakości usługi nie będą wykonywać zabiegów za pół darmo. Sama chyba też chciałabyś otrzymywać za swoją pracę odpowiednie wynagrodzenie, prawda?